Ostatnio były walentynki, a jak są walentynki, to czasami zdarzają się też kwiaty. Także mam tutaj takie tulipany. One już troszeczkę, tak troszeczkę więdną sobie. Ja średnio lubię malować tulipany. Tulipany lubię jako kwiaty. One są bardzo ładnymi, fajnymi kwiatami. Natomiast do malowania ja mam zawsze z nimi problem. One najczęściej wszystkie są takie jednakowe, idealne, jakie się kupuje w kwiaciarniach. To wyglądają wszystkie tak samo i jak próbuję to zakomponować jakoś na obrazie, to wychodzi z tego taki jeden wielki blok. A tulipany przecież są kwiatem, więc są czymś delikatnym, więc chciałabym, żeby to było właśnie takie bardziej delikatne. Natomiast te tulipany były takie bardziej wątłe. Pewnie dlatego, że to są takie tanie tulipany. I początkowo, jak je dostałam, to część z nich była jeszcze nierozwinięta. Ja niestety nie mogłam wtedy zacząć tego malować, więc niektóre były jeszcze takie zielonkawe, zupełnie w pączkach, więc była taka różnorodność, część otwarta, część zamknięta. Potem z czasem one zaczęły się coraz bardziej pochylać i to też im dodało jakby takiego bardziej ciekawego elementu do tego wszystkiego. I stwierdziłam, dobra, mówię, spróbuję te tulipany. Mi się też rzadko zdarza malować kwiaty w wazonach. Znacznie bardziej wolę kwiaty, które gdzieś zaobserwowałam na jakichś rabatach, albo w ogóle dzikie kwiaty, czyli jakieś chwasty kwitnące. Ale tutaj stwierdziłam, że już tak ładnie te różowe tulipany wyglądały, że spróbuję. I najpierw postanowiłam zrobić parę szkiców, bo nie chciałam takiego typowego obrazu, takiej typowej kompozycji, gdzie mamy kwiaty na środku i koniec, i nic więcej. Więc postanowiłam wypróbować w szkicach parę różnych ujęć. Tutaj są takie niewielkie szkice do tych tulipanów zrobione. Chciałam przetestować jakby, jak to będzie wyglądało w różnych układach, czy w pionie, czy w poziomie, czy jeżeli dalej te kwiaty wezmę, czy bliżej. Obraz, który Wam za chwilę pokażę, bo on już jest namalowany, nie odpowiada na 100% tym szkicom, ale jeden z tych szkiców właśnie mnie do tego obrazu zainspirował. Nie chciałam, żeby też specjalnie tło w jakiś sposób konkurowało z tymi kwiatami, dlatego zdecydowałam się na takie jednolite w miarę tło. To znaczy one tam przechodzą, kolory w tym tle, natomiast tam nic innego nie ma, więc mamy tylko tulipany i to tło. I tym razem, przez to, że malowałam z natury, więc też wchodzi kwestia oświetlenia i tego, jaki mamy wpływ na oświetlenie. W mojej pracowni oświetlenie jest dosyć mocno rozproszone i stwierdziłam, że nie będę dawać mocnego światła z jednego kierunku na te tulipany, dlatego że to mocne światło bardziej tworzy bryłę i powoduje taką większą solidność obiektów, które są oświetlone. A tulipany nie są bardzo solidne. One są delikatne i zwiewne i dlatego dałam tutaj takie światło, jak było po prostu, więc ten światłocień nie buduje aż tak bardzo bryły i przez to cały obraz jest troszeczkę bardziej płaski. Jest taki bardziej dekoracyjny, nie ma tam specjalnie dużej głębi i nawet same kwiaty są malowane dosyć płasko. Mam tutaj kilka małych kolorystycznych szkiców, które wykonałam zanim zaczęłam malować pastelami. Chciałam rozważyć jakby różne podejścia do kompozycji przy tych tulipanach i zobaczyć, jak one będą też wyglądały na różnym tle i w różnym kształcie kartki. Tutaj widzicie ten taki bardzo wydłużony pionowy. Myślę, że ten może jeszcze wypróbuję, o ile nie zdechną mi te tulipany do poniedziałku. Wypróbuję może akrylami, dlatego że wtedy w oprawie będzie łatwiej. W pastelu takie nietypowe formaty to jest zawsze większy problem, bo tam do oprawy potrzeba i szyby, i paspartu, i wtedy to wszystko trzeba robić na miarę. A ten obraz, który dzisiaj i wczoraj malowałam, to był jakby zainspirowany tą kompozycją. Tutaj te tulipany były jeszcze takie bardziej zwarte i tak się nie pokładały,
więc to jest troszeczkę inaczej, ale też kolorystyka jest wzięta z tego szkicu do mojego obrazu i właśnie ta kompozycja, gdzie one wychodzą trochę jakby poza kadr, że niektóre są obcięte. Także to mnie zainspirowało. Nie jest to dokładne przełożenie tego szkicu na obraz, ale takie najbardziej zbliżone. Tutaj miałam też takie różne ujęcia, gdzie bliżej te tulipany miałam i właśnie taki z ciemnym tłem, ale ten z ciemnym tłem jakoś mi się nie podobał. To są takie szybkie szkice, zrobione dosłownie kilka do 10 minut, myślę. To jest kartka mniej więcej A4, więc te szkice są naprawdę nieduże, takie malutkie. Tutaj jest butelka z takim technicznym alkoholem, którego użyłam do podmalówki. To jest alkohol izopropylowy. Ten alkohol rozcieńczam w stosunku 1 część wody, 3 części tego alkoholu. On ma tutaj około 90 paru procent. Ja zwykle do podmalówek mokrych przy pastelach używam między 40 a 70 parę procent, tak na oko, więc albo daję 1 do 1 z wodą, albo daję 1 część wody i 3 części tego. Oczywiście możecie też używać alkoholu spożywczego. Z problemu można użyć wódki czystej, bez żadnych dodatków, albo można użyć spirytusu spożywczego i wtedy też go trzeba rozcieńczyć. Wykonałam mokrą podmalówkę pod obraz na pastelmacie białym. Tutaj stoją tulipany, już powoli zaczynają troszeczkę klapać, ale to nie szkodzi. Wybrałam żółty i różowy kolor, taki różowo-czerwonawy. Żółty pójdzie pod te różowe kwiatki, a czerwonawy, czy taki różowo-czerwony, malinowy dałam pod liście. To będzie jako taki kolor dopełniający, który będzie troszeczkę tą zieleń wzbogacał. Często lubię właśnie dawać kolory dopełniające jako kolory pod spód przy podmalówkach, bo wtedy ten kolor na wierzchu staje się bardziej taki wyraźny i też ciekawszy, nabiera takiej jakby dodatkowej głębi.
Kolory jak na razie utrzymuję w takiej dosyć jasnej tonacji i dosyć wesołe te kolory. Jakoś zależy mi na tym, żeby te tulipany wyszły takie radosne. Co prawda jeszcze nie wiosna, ale powiedziałabym, że takie wiosenne troszeczkę. Tutaj ciągle jeszcze widać tą malinową, ciemną podmalówkę i myślę, że będę się starała, żeby tak to zostało w tych miejscach, żeby ona tu prześwitywała. Troszeczkę będzie widać tych linii rysunku, który zrobiłam wcześniejszy, ale jakoś one mi tutaj pasują, więc myślę, że je zostawię. Na pewno muszę teraz pociągnąć bardziej te same kwiaty, główki kwiatów i tutaj też bardziej tą część jakoś zdefiniować. Podoba mi się to tło, jasne, takie wesołe. Ono się fajnie wpisuje kolorami w kolorystykę całości. Więc jeżeli nie będę musiała, to nie będę dużo na tym tle zmieniała i robiła. Bardzo podoba mi się ten fragment tutaj, jak na razie. Zobaczymy, jak dodam te kwiatki tak mocniej. Zobaczymy, jak wtedy to będzie grało. Jest już kolejny dzień. Odłożyłam wczoraj obraz i dzisiaj popatrzyłam na niego w takim nowym świetle i już widzę kilka drobiażdżków tak naprawdę, które chcę poprawić. Ten tulipan tutaj wydaje mi się jakiś taki za mało określony. Co jest ciekawe, wygląda, że tu zostawiłam w ogóle jeszcze nie zamalowany kawałek papieru.
A może nie, może jednak coś tam jest. Oprócz tego chciałabym tutaj jeszcze tak odrobinę jaśniejszy jeden taki kawaląteczek dać, żeby to bardziej się wyróżniało od tego z tyłu. Jeszcze tu myślałam, żeby jeden liść taki troszeczkę cienki dać jakby z tej łodygi wychodzący. I zastanawiam się nad tym, żeby tutaj nie dać jakby takiego rancika od wazonu. No moje tulipany są akurat w słoiku, więc to właściwie nie ma znaczenia. Ale tak wydaje mi się, że tu by się coś przydało, co by uzasadniało to, że one są tak w jednej kupie wszystkie razem i się nie rozłażą na boki. Więc tu chyba dam jakiś taki rancik. A tu mi się przypomniało, że też chcę, żeby ta łodyga nie była taka jaśniutka. Ma być tak na dalszym planie. Tulipany od wczoraj wyglądają już inaczej, więc będę tutaj troszeczkę improwizowała. Już skończyłam. Tutaj widzicie, jeszcze są tulipany. One od wczoraj już zmieniły swoje położenie, te główki kwiatów, więc już wygląda to inaczej. Taki to jest urok, jak się maluje kwiaty z natury. Obraz wyszedł bardzo słodki, jeżeli chodzi o kolory. Chciałam, żeby ta delikatność tulipanów została dobrze pokazana. I dlatego tak dobierałam te kolory, zwłaszcza kolory tła, bo one nie mają nic wspólnego tutaj z tym, co u mnie jest na stole. Nie zależało mi specjalnie na głębi, dlatego jak widzicie, obraz jest dosyć płaski. Nie ma jakby drugiego planu, jest tylko takie rozmazane tło, maziane. Ale nie chodziło mi o głębię, tylko chciałam tak wyeksponować te kwiaty. Mi się bardzo rzadko zdarza malować kwiaty w jakichkolwiek wazonach. Ostatecznie domalowałam tutaj jakieś tam ślady tego słoiczka. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób podmalówka przebija spod spodu. Ona była w takich kolorach czerwono-malinowych, które się powtarzają też na kwiatach. I to, że obok siebie jest i ta czerwień spod spodu, i ta zieleń, to w bardzo fajny sposób działa, dodaje takiej energii. Gdybym tą czerwień malowała już pastelem, a nie jako podmalówkę, to zaczęłaby mi się mieszać z tą zielenią i wychodziłyby jakby inne kolory, bardziej takie brązowawe. I ta czerwień brudziłaby mi tą zieleń, zieleń brudziłaby mi tą czerwień. Przez to, że ta czerwień jest tylko pod spodem, to nic takiego się nie dzieje. Jeżeli pastel rozmażemy wodą, tą podmalówkę zrobimy mokrą, to wtedy te kolory, ten pigment w jakiś sposób bardziej się przylepiają do papieru i nie miesza nam to się z tymi warstwami, które dajemy już na sucho na wierzch. Więc bez problemu można dawać zupełnie szalone kolory pod spód. One nie będą się mieszały z tymi kolorami, które są na wierzchu. Tutaj u góry była bardziej taka żółta podmalówka. Zależało mi na tym, żeby ten żółty był z kolei, tutaj troszeczkę go widać, pod tym różem kwiatów. I przez to, że i podmalówka jest żółta i potem ten kolor był taki bardziej zbliżony, kremowo-żółty, to tu jest tak bardziej spokojnie, nie ma tej energii takiej wychodzącej spod spodu. Natomiast tutaj to już jest. Bardzo mi się podoba tutaj ten fragment z liściem. Tu jest taka ciekawostka, można zobaczyć, w jaki sposób można operować krawędziami w obrazie. Te krawędzie, które są ostre,
przykuwają bardziej naszą uwagę i zwracamy nasz wzrok na te miejsca, gdzie krawędź jest wyraźna i ostra. Natomiast tutaj, gdzie tak jeden kolor wchodzi na drugi, tak wszystko jest takie troszeczkę rozedrgane, tutaj ta krawędź jest już niewyraźna i dlatego nasze spojrzenie nie przyciąga to miejsce, nie przyciąga naszego spojrzenia. Także warto w swoich obrazach też o tym myśleć, o tych krawędziach. Te miejsca, gdzie jest duży kontrast, gdzie są ostre krawędzie, wyraźna granica między jednym a drugim kolorem albo jasnością, te miejsca przykują naszą uwagę. Tu, gdzie jest dużo plam, ale one tak naprawdę jedna na drugą zachodzi, nic nie jest bardzo mocno zdefiniowane, to miejsce nie będzie przykuwało uwagi. Ciekawa jest też kompozycja tego obrazu. Na szkicach już Wam pokazałam, że szukałam czegoś nowego, jeżeli chodzi o rozmieszczenie bukietu na kartce. Ta kompozycja oparta jest na kontraście między pionowymi, w tym wypadku dominującymi kierunkami, tutaj kierunek liści, kierunek tych łodyg, i takimi bardziej poziomymi, one są tak troszeczkę takimi łukami poziomymi, ale one wyznaczają ten poziom. I ta dolna część, te liście tak opadające, te kwiatki, one jakby dają taką bazę do całego tego pionu i powodują, że to wszystko nam tak nie lata na boki, tylko bardziej się tak ugruntowuje. Tutaj specjalnie też dałam niektóre kwiaty, które jakby nie zmieściły się w kadrze, i specjalnie dałam tą górną część kwiatów bardzo blisko górnej krawędzi obrazów, dlatego właśnie, że szukałam jakby takiego nowego rozwiązania kompozycyjnego i nie chciałam, żeby to było tak standardowo, jak bardzo często maluje się kompozycje kwiatowe. Muszę przyznać, że obraz mi się bardzo podoba. Jest taki trochę dziewczęcy, ale kojarzy mi się z taką wielką radością. Ten dobór kolorów naprawdę dużo radości mi sprawia. I te tulipany rzeczywiście, to są takie tanie tulipany, to są, słuchajcie, tulipany biedronkowe, więc to nie jest nie wiadomo co, ale one w fajny sposób się zachowują. To już jest któryś dzień, jak one tutaj stoją w wazonie, w słoiku. I widać, że z każdym dniem nabierają jakby charakteru. Niektóre łodygi się pochyliły, jedne są bardziej otwarte, inne mniej otwarte. Wielkość tych główek tulipanów też jest taka dosyć duża. Dla mnie zwykle największym problemem z tulipanami jest to, że one są bardzo jednakowe, zwłaszcza takie kupowane w kwiaciarniach, i wtedy tak średnio ciekawie wyglądają na obrazie. Natomiast tutaj widać, że one są takie bardziej swobodne, nie takie sztywne i stojące w jedną stronę, tylko takie rozłażące się troszeczkę. Nie ma grubej warstwy pastelu. Jeżeli chcemy, żeby podmalówka nam gdzieś wychodziła, to trzeba tak to robić, żeby ten pastel spod spodu wyłaził, żeby nie zapchać papieru tymi warstwami, które dajemy na wierzch. I on tutaj wszędzie w tych miejscach wyłazi pomiędzy poszczególnymi plamami koloru, który jest dany na górę. Jeżeli chcecie taki zabieg, jeżeli chcecie taki efekt uzyskać, to musicie przemyśleć, jaki kolor będzie pasował, żeby wyłaził spod spodu, i trzeba to zrobić no już z zamiarem takim od samego początku, bo jeżeli dacie jakiś przypadkowy kolor, to się może okazać, że on nie będzie współgrał i będzie przeszkadzał jakby całej reszcie. Więc to trzeba już tutaj mieć zaplanowane. No i trzeba uważać wtedy na poprawki, bo w momencie, kiedy dacie grubszą warstwę pastelu na wierzch, to oczywiście zgubicie to, co jest pod spodem. Pastele, których dzisiaj i wczoraj używałam do tego obrazu. Od razu widać, że
po tych kolorkach już samych kredek, że obraz będzie właśnie w takich radosnych barwach. I jak widzicie, mam ułożone pastele mniej więcej w podobnej kolejności, tak jak mam ułożone je w swoich pudłach. Czyli tu mam od zieleni, niebieskie, fioletowawe, różowawe, czerwone, pomarańczowe i do żółtych. Lubię mieć taki właśnie porządek na tych swoich paletach, czy na tej roboczej, czy w tych pudłach, gdzie pastele są. Dlatego, że szybciej wtedy się po nie sięga po te właściwe kolory. A poza tym też nie brudzą się od siebie, kiedy tutaj leżą w tym korytku. Tutaj za każdym razem zmieniam ten papier pod spodem, dlatego że pastel od leżenia zbiera jakby ten pyłek, który już był na papierze i to powoduje, że on zaczyna się brudzić, a ja jakoś najbardziej lubię, żeby one były jak najczystsze. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona z tego obrazu, z kwiatów też. Mówię, może jeszcze zrobię jakieś podejście, jeżeli wytrzymają parę dni. Na razie się trzymają całkiem dzielnie, jak na tanie kwiaty, więc jestem dumna z nich. Jeżeli chcecie zobaczyć film, w którym jest jakby odwrotna sytuacja, bo tu mieliśmy, pod kwiatami była żółta podmalówka, kwiaty były różowe, natomiast film, w którym jest odwrotnie, mamy różową podmalówkę pod żółtymi kwiatami, to zapraszam Was do tego filmu. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmie.